Witajcie moi drodzy. Właśnie przyjechaliśmy na kolejną realizację magazynu energii. No i wjeżdżamy sobie tutaj do inwestora, a tu taki ciekawy dźwięk na podwórku. Nie wiem, czy go teraz słychać, ale zaraz Wam pokażę, o co chodzi. No i to właśnie widzicie jest ta sytuacja. Człowiek chce robić, a tu nie ma prądu. I to nie jest przypadek. Tu tak właśnie jest. Ciągle zakład energetyczny nawala. Albo napięcie za wysokie w lecie, albo za niskie zimą. Niestabilne, ciągłe przerwy. I musi chodzić agregat. No więc co nam zostaje? No magazyn energii. A ponieważ ta dzisiejsza inwestycja jest bardzo ciekawa, bo jest niezwykle rozwojowa, to zapraszam na odcinek. Zobaczycie, o czym mowa, co będziemy montować, jak to będziemy robić i gdzie jest ten kierunek, który pozwoli na dalszą jego rozbudowę. Zapraszam serdecznie. No właśnie, i tak jak widzieliście, typowy blackout. Co tutaj jest standardem. Dlatego właśnie w tej chwili zaczynamy robotę od skręcania szaf pod akumulatory. No i za chwileczkę będziemy tutaj wszystkie nosić i będziemy rozmierzać, gdzie montować sobie falowniki wiktronowskie, jak to wszystko tutaj zamontować na ścianie. A robota wygląda obecnie w taki sposób. Mamy dwie szafy rakowe, w każdej zmieści się docelowo po 6 akumulatorów. Natomiast tutaj na chwilę obecną będą tylko 4 akumulatory, bo taki jest ten system. I będzie można go w dowolnym momencie rozbudować o kolejne baterie. Jak widzicie tutaj Grzegorz z Andrzejem się tutaj bawią. O, coś nam światło przygasło, żeby się paliwo kończyło w agregacie. Takie aż było słychać. No, może wytrzyma. Jak nie, to będziemy chyba musieli odpalić ręcznie to wszystko tutaj. Z tych baterii jeszcze bez montażu, żeby mieć prąd do instalacji. Zobaczymy. Andrzej, mów, co ty tu teraz zrobić, powiedz no. Otwierasz Wiktrona? Tak, dokładnie. Dobra. Paczka na Mikołaja. Aha, bo tu już dwa otworzyłeś, tak? Tak. Dwa już stoją, to są takie malutkie, słuchajcie, Quattro 5000 VA. Teraz Wam pokażę, jak to Andrzej go wyciągnie z tego. Z folii. Pakujemy tu prezenta. No, otwieraj ten prezent. Niespodzianka. Tak jest. No i to są takie quattroski malutkie, widzicie. 5000 VA, czyli 4 kW mocy czynnej ciągłej. No reszta wygląda standardowo jak w każdym jednym quattro. No i co, to już mamy szafy ustawione, mierzymy sobie korytka, laserek włączony do poziomu, żeby sobie złapać tak jak potrzeba. No i co, i lecimy dalej z tematem. I teraz zdejmij ten też. O, bateria. No, Na dół musi. Albo nie. czy jest równo? Jak jest w oczku? Jest w oczku, tak? No to pięknie. No to mamy już trzeci uchwycik. Dobra. Oznaczaj, Andrzejku. Wiercimy. Wiercimy się. Dawaj to. Patrz. No jak to jest? Jak to jest w ogóle? Jak Powiedz. to jest? Jak jest? I co my tu mamy? No. Jest dobrze? No niby jest dobrze, tak? No. No, a weź na obróć, no jak to jest, no? Jak to jest? Jak obrócił, zobacz. I co się dzieje? Wytłumaczył to. No właśnie, no ja nie wiem. No. Pegasus zadziałał. Tak, system Pegasus zadziałał i dokładnie, no. Kamiński wozi. No, tak jest. No i o, Andrzej tutaj. Siła razy ramię. Podejrzewam. Masz? Podejrzewam. Jest, masz trochę? Jest, wisi. Zaraz, płód, trzymaj. Trzymaj go? Trzymaj? Coś tu. Jest okej.
Nie, czyli... No co jest, co ci jest? O. No i ciemna noc nas została jak zwykle, ale tniemy. Dobra. Lecimy. Teraz tak. No, przerwa w pracy, tak jest, nie? Co my tam, Andrzej, tu pijemy? Mam rota. Mam rota, no to dawaj, mam rota pijemy, a jak no. Ach, dobre, Nie wybór. Pasuje. tak jest. Kartofliska była w tym roku dobrze nasłoneczniona. No ja. Weź, bo to dzieci oglądają. Złączki pozarabiane, to ja się biorę za opalanie termokurczy, żeby to ładnie wszystko wyglądało. Wejście, tak, dobrze, jest ok. Widzicie, takie krótkie kabelki do połączenia właśnie busbara z bezpieczniki. Także takie coś musimy sobie porobić i ładnie pospinać. No a z drugiej strony tu kabelki wyszły, widzicie, po wywierceniu. Przez ścianę tu sobie pójdą. Korytka za chwilę zamontujemy. I tu sobie pójdą do głównej rozdzielni. To już jest na zewnątrz budynku. Tu będziemy je spinać. I tak podamy sobie zasilanie do Victronów i potem powrót również na zasilanie całego budynku. Korytko do odmierzenia, tak jak potrzeba. Jak wyszło 115, tak? Bardzo ładnie. No i tak, kabelki sobie weszły w korytka, które zostały położone. Tutaj elegancko. I do rozdzielki tam wchodzą. Będą niedługo podłączane tutaj pod zaciski. Tam już załosowe otwory na fotowoltaikę. Potem będzie pewnie tędy przechodziła. I tak to będzie sobie wyglądało. Okay. I składamy rozdzielnicę główną. Tu już część obwodów jest jak gdyby przygotowana i połączona. Na chwilę obecną wejście i wyjście zostały tylko jeszcze zera i przewody ochronne. Fazowe już mamy spięte. Teraz jeszcze 1.02
rozłącznik, żeby nam to wszystko mogło funkcjonować i w razie czego, żeby było obejście systemu. No i śledzimy, Andrzej sobie przygotowuje, tak, ładnie kabelki. Myślę, że jeszcze jakaś godzinka i rozdzielnia będzie skończona. Jak, Andrzej, sądzisz? Tak. Tak? Dokładnie. Dokładnie. No to Zgadzam się z tego się trzymajmy. tym. Tego się trzymam. No i tak właśnie wygląda gotowa rozdzielnica. Wszystko poukładane. Zabezpieczenie 1.0.2. Nadprądowe jedno, nadprądowe drugie, bloczki i licznik do fotowoltaiki. Za chwilkę będziemy zamykać koryta, bo tu już mamy komplet. Jeszcze ostatnie szlify. Tu za chwilkę już uruchomimy sobie serwo. Ustawimy szafy tak jak potrzeba. I powoli będziemy kończyć, natomiast jeszcze musimy przyłącze zrobić do głównego RG budynku. Moi drodzy, instalacja zakończona. Cały proces nie był Wam pokazywany, bo niejednokrotnie już to widzieliście na wielu filmach u mnie na kanale. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam na te filmy, które się wyświetlą na ekranach końcowych, bo tam macie większość danych pokazanych i informacji o tym, jak montujemy systemy. Natomiast tu możecie sobie zobaczyć wykonanie systemu takiego typowego, małego domu. Co jest ciekawe, na chwilę obecną nie ma tutaj fotowoltaiki i mamy system typowo hybrydowo-wyspowy, czyli ładowany z sieci. Może to być ładowane na przykład w taniej taryfie, a odbierany w drogiej ta energia. Niewielki system, bo mamy 3 falowniki Quattro, każdy o mocy 5000 VA, skonfigurowany w układ trójfazowy, w związku z czym łączna moc tego systemu to jest 15 kVA, czyli inaczej mówiąc 12 kW mocy czynnej ciągłej. System składa się z 2 szaf tutaj. Jedna szafa jest na razie pusta, bo dopiero będzie prawdopodobnie w przyszłości rozbudowywana o nowe akumulatory, czy o kolejne akumulatory. A w drugiej szafie mamy 4 jednostki Pylonteka, czyli łącznie mamy 14,2 kWh brutto pojemności, a tej dostępnej netto 13,5 kWh. Łączna moc, którą możemy z tych baterii wyciągnąć, to jest 7,2 kW w sposób ciągły i oczywiście odpowiednio przy dłuższym poborze razy 2, prawda, przez 15 sekund to jest tam nawet w okolicach 15 kW, także dużo. Na chwilę obecną system jest uruchomiony, jak tutaj widzicie na wyświetlaczu. Obecnie ładuje się samochód, bo tak został podłączony. Mamy pobór 11,8 kW z sieci, z czego no, wiadomo, że samochód pobiera 10,5, reszta to jest to, co pobiera budynek na jakby swoje potrzeby. Akumulatory są prawie że pełne, 98% naładowania w tej chwili. I teraz zrobimy sobie test przełączania, jak ten Victron się zachowa przy tak dużym obciążeniu. Czyli chodzi o to, żeby Wam pokazać, że nawet taki mały system, tak małej mocy, wystarcza do ładowania samochodu i do zasilania budynku. Przełączamy się w tej chwili zatem na zasilanie typowo bateryjne, czyli robimy symulację blackoutu. I w tym momencie cały budynek leci z off-grida, z baterii. Samochód dalej się ładuje. Tutaj, jak widzicie, sieć się rozłączyła. Energia z niej nie leci, a wszystko, co widzimy, co jest zasilane, leci tylko i wyłącznie z tych 4 akumulatorów, które są w tej pierwszej szafie. Także jak widzicie, system się sprawdza, działa i mimo, że jest to większa moc tak naprawdę, to i tak znakomicie daje sobie radę i BMS-y, które są w tych bateriach, pozwalają na taką większą moc. Ja teraz włączę z powrotem ten system. Nie będziemy tutaj tych baterii jakoś nadmiernie żyłować i ich rozładowywać. Po włączeniu bezpiecznika oczywiście pojawi nam się synchronizacja z siecią i mniej więcej 10-15 sekund wróci sieć. Akumulatory, które się wyładowały przez te, powiedzmy, minutkę czasu, zaczną się ponownie ładować i
po czym jak gdyby wrócić do stanu, który było przed chwileczką. Załączamy zatem sieć. Poczekamy chwilkę, aż się falowniki zsynchronizują. Nastąpi przełączenie i w tym momencie wszystko powinno wrócić do normy. Jeszcze chwileczkę. I nastąpiło przełączenie, jak widać. I ponownie energia leci z sieci. I za chwilkę zaczną się ładować akumulatory i uzupełniać tą energię, którą utraciły. Moi drodzy, jeżeli Wam się podobało, to tradycyjnie bardzo Was proszę o liczne komentarze, o subskrypcję, o łapeczki w górę, bo to jest bardzo potrzebne. I cóż, nie przedłużam, żeby Was nie zanudzać. Trzymajcie się. Dzięki, że jesteście. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!